Mam na imię Paulina, a to jest biznesowy One Woman Show. Rozmowy z tymi, którzy budują biznesy na własnych zasadach. Mikro i małe firmy, stowarzyszenia, solowe projekty w Polsce i na emigracji. Rozmawiamy o wartościach, zwątpieniach i przełomach, ale też o codzienności. To przestrzeń dla tych, którzy chcą tworzyć biznes i siebie po swojemu, z odwagą, autentycznością, no i z sercem. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Monika Skorykow, coachka i trenerka rozwoju osobistego, założycielka Be, Do, Enjoy Academy oraz autorka programów 24 skrzydła mocy i kroki 4D. Monika pracuje m.in. jako trenerka komunikacji transformującej, psychologii pozytywnej i NLP, łącząc konkretne narzędzia z uważnością i pracą z wewnętrzną zmianą. Na co dzień mieszka w Hiszpanii, niedaleko Walencji, gdzie realizuje hiszpańskie wyjazdy mocy. Dzień dobry, Moniko. Bardzo mi miło za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu i dzisiaj, moi drodzy, łączymy się z Hiszpanią. Dzień dobry. Dzień dobry. Z ciepłego miejsca, no teraz nie gorącego, ale ciepłego, co mnie bardzo cieszy, że mogę wysłać to ciepło również w inne miejsca i powitać Ciebie i te osoby, które będą nas oglądać, słuchać z Walencji. Dokładnie tak, bo właśnie te moje podróże rozmównicze to tak właśnie po różnych zakątkach naszego globu się mają. A to, co mnie sprowadziło do Ciebie, to duże ciepło, które masz jako osoba. Mimo to i mimo tego, że nigdy się nie spotkałyśmy na żywo, ale tak to czuję przez te łącza internetowe. Natomiast jeżeli ktoś pyta Ciebie, czym się zajmujesz, to czym się zajmujesz? Zajmuję się połączeniem naszego serca, uwierzeniem naszemu sercu, które widzi nasz potencjał, które rozumie e, sens i cel dużo głębiej niż nasza głowa. I właściwie wszystkie te dziedziny, w których ja pomagam, czyli w komunikacji tej człowiek-człowiek, zawodowej i osobistej, w zobaczeniu swoich mocnych stron, używaniu tych mocnych stron, które mamy, i wartości po to, żeby realizować swoje życie z poczuciem sensu i spełnienia, to wszystkie, czy z przeprogramowaniem naszego umysłu, z takich wzorców, które nie służą nam, a które, no niestety implementują nam różne społeczeństwa, w których żyjemy, czy różne systemy. To właśnie chyba najprościej, tak mam nadzieję, że najprościej byłoby powiedzieć, że pomagam w tym usłyszeniu głosu serca i przeprogramowaniu umysłu na to, żeby nasze życie obfitowało w dobrostan, w sukcesy, ale takie naprawdę nasze sukcesy, a nie to, co nam wrzuca społeczeństwo, że to jest nasz sukces, a potem jakby tak nie ma tej radości po osiągnięciu. No właśnie, bo też prowadzisz, czy stworzyłaś koncepcję, jeżeli mogę tak to nazwać, Be, Do, Enjoy. I pytanie mam takie, bo pracujesz z wieloma osobami, z wieloma kobietami, przedsiębiorczyniami, ale nie tylko, bo to jasne, że to różnie. Natomiast jeżeli mogłabyś się podzielić swoim przemyśleniem może, jak to wygląda z Twojej perspektywy, jeżeli chodzi o bycie, działanie, a może cieszenie się? Który z tych elementów jest najtrudniejszym elementem dla naszych współczesnych kobiet, o którym zapominają? Powiedziałabym, że zaczyna się od trudności z byciem, dlatego że współczesna kultura bardzo mocno wrzuca nas w działanie, po to, żeby mieć, po to, żeby, mm, mieć, ale nie mieć po to, żeby się tak naprawdę cieszyć, tylko mieć po to, żeby pokazywać innym, że mamy prestiż w związku z tym, że że coś znaczymy. I wtedy zaczynamy być
takimi sługami tej konsumpcji. W konsumpcji nie ma nic złego oczywiście, natomiast wtedy, kiedy ona nam służy, a nie ona jest naszym panem. Ja kiedyś usłyszałam od takiego znajomego trenera, takie słowa, to już było, nie wiem, no na pewno ponad 10 lat temu, że pieniądze są świetnym sługą, ale bardzo złym panem. I tutaj pod to słowo pieniądze możemy podstawić też inne rzeczy. Tak, możemy podstawić karierę, możemy podstawić sławę, możemy podstawić prestiż czy inne rzeczy. Jeżeli to coś nas kontroluje nasze bycie, to my zaczynamy no właśnie być w tym gonieniu przez nasze działania tego króliczka, w tym chomiczym kółku zaczynamy być, tak? Czyli to działanie przestaje nam służyć, no i wtedy nie ma tego enjoy. A jeżeli nasze działania są z naszego be, czyli pozwolimy sobie na zatrzymanie się. Na poczucie. I to jest chyba dokładnie to, o czym ty mówisz, a ja na przykład to mam gęsią skórkę, jak słyszę, że trzeba było zmienić siebie na nowy rok, albo nowa ty przeskoczysz na lepszą wersję siebie, ale to chyba nie o to właśnie do końca chodzi, bo zaczynając trzeba zacząć od tego, co mamy, od nas samych, wziąć to, co właśnie siedzi w nas, posłuchać siebie, kim ja jestem, czego chcę i od tego wyjść, bo że jesteśmy jacy jesteśmy, na tyle perfekcyjni w danym momencie, na ile możemy być. I jesteśmy tacy, jak powinniśmy być. I mam takie poczucie, czasami nam się wpaja pewne prawdy i wpadamy jak te chomiki w te kołowrotki. I był ktoś, kto śpiewał zatrzymaj się, ja wysiadam. Jopek. Tak, 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 tak. Cudowna nasza Anna, Jopek, tak? Która no właśnie w swoich utworach przepięknie mówi, śpiewa, tak? Przepięknie śpiewa o byciu. A no właśnie. I właśnie, niech ktoś zatrzyma świat, ja wysiadam. To tak było. Tak, 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 tak. Tak naprawdę to my wtedy zatrzymujemy ten świat, ten nasz świat wewnętrzny, a jak nasz świat wewnętrzny cały czas biegnie, to zewnętrzny też zaczyna biec, bo emanujemy tym na zewnątrz i jakby tak się dzieje, że wtedy ten zewnętrzny świat to odzwierciedla. I rzeczywiście to be, do, enjoy, które przyszło do mnie z takiego zatrzymania, pozwoliło też na stworzenie do tej filozofii takiej mojej, gdzie jeżeli nasze do jest z naszego be, to odpowiedzią na to jest enjoy. To okazuje się, że można to połączyć i że be i do nie są sprzeczne, tylko są częścią, wspólnego pięknie świata. Ja stworzyłam takie 4 kroki, ja je nazywam krokami 4D, i też na różnych warsztatach się nimi dzielę, czy w workbookach, gdzie te 4D to jest doceniam, decyduję, działam, czyli to działanie, zobaczmy, jest trzecie i doskonale. Bo my działając, z takiego rzeczywiście naszego wnętrza możemy wtedy w sposób naturalny, mm, tworzyć te nowe wersje siebie, ale nie w takim poczuciu, że ojej, teraz to jestem taka nieperfekcyjna, niedoskonała. No i jestem na danym momencie, drogi doskonalącego się, istnienia, uczącego się człowieka, taka jaka jestem doskonała w danym momencie, a w następnym momencie poprzez doświadczenie dokładam coś nowego. O, jak dołożę do tego ciekawość, jedna z mocnych stron według psychologii pozytywnej, jak dołożę do tego wdzięczność, kolejna, czy optymizm, czy inne wartości, które my, możemy dostrzec, jak się zatrzymamy, no to wtedy w naturalny sposób się doskonalimy i nie ma tego,
no nie ma perfekcjonizmu, nie ma autosabotażu takiego. To też tak jest i wydaje mi się, że to było chyba w Jednominutowym Menadżerze i tam padło takie stwierdzenie, że w momencie, jak jesteśmy szczęśliwsi, to rzeczy przychodzą nam łatwiej, łatwiej podejmujemy się pewnych rzeczy i dużo w tym jest racji, bo ja też się łapię na tym, że jak mam gorszy dzień, to mówię: okej, Pauliśka, nie zaczynaj, bo nie ma się co frustrować, trzeba poczekać na to takie momentum. Natomiast tak, popłynęłyśmy bardzo szeroko i bardzo głęboko w tę filozofię i w nas samych. Natomiast jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło u ciebie? Zaczęło się z kryzysu, czyli naturalnie, bo tak naprawdę tak, bo tak naprawdę takie sukcesy i kryzysy, tak niektórzy to nazywają porażkami, to są czymś naturalnym, na drodze uczącego się, doskonalącego człowieka. I w momencie, kiedy tak do tego podejdziemy, ja kiedyś byłam na takim szkoleniu, które prowadził John Maton, to był, coach, między innymi Steve'a Jobsa. I ja tak czasem rzucam takimi zdaniami, no bo one zostają we mnie. Więc dlatego może w kimś też dostaną, więc się tym podzielę, że, sukces jest pierwszym krokiem, do porażki, a porażka jest pierwszym krokiem do sukcesu. Tylko to nie jest tak, że my stoimy wtedy w miejscu. Jak zaczynamy tak podchodzić, no to widzimy, że to jest właśnie taka spirala rozwoju, tak, że to idzie sobie, do góry w momencie, kiedy to zauważymy. I dlaczego o tym mówię? No dlatego, że teraz jak patrzę na tamtą sytuację, sytuację bardzo trudną, ponieważ, to był rok, jakoś tak, zaczęło się w okolicach 2008, kiedy ja jeszcze prowadziłam, swoją firmę, zajmującą się komunikacją marketingową, wspomagałam też w promocjach, w reklamie, blisko branży eventowej. Moich klientów. I jeden z dużych klientów, bank, kiedy mieliśmy już dogadane, dopracowane naprawdę bardzo duże zlecenie, a ja urodziłam właśnie moją drugą, córeczkę, ona miała dosłownie, parę miesięcy wtedy i byłam taka spokojna, że, mm, że wow, w końcu będę mogła temu mojemu dziecku poświęcić czas, tak, bo przy pierwszym byłam w biegu. I nagle się okazało, że, ponieważ był kryzys na rynkach wtedy światowych, to dokładnie otrzymałam zerwanie kontraktu i okazało się, że ja z dnia na dzień potrzebuję szukać rozwiązania. Do tego dołożył się kryzys w moim życiu osobistym i różne inne kryzysy. No, miałam kredyty i tak dalej, i tak dalej. Prawo Murphy'ego. Prawda? Dokładnie. No i wtedy to był bardzo trudny moment. Natomiast no, mam jakoś tak, że szukam rozwiązań, i potrafię poprosić o pomoc. Więc krok po kroku ja to przeszłam i wtedy pomyślałam sobie, że w życiu jest, chcę poszukać głębszego sensu, chcę robić coś takiego, co będzie pomagało w komunikacji nie tylko marketingowej, nie tylko, tej, która oczywiście jest potrzebna, ale chcę swój potencjał, swoje mocne strony poznawać po to, żeby pomagać, w tym, żeby ludzie potrafili poprosić o pomoc, żeby potrafili, dokonać zmiany życiowej, żeby potrafili odnaleźć sens w tym. No i jak szukamy, to znajdujemy. Więc znalazłam najpierw pracę z energią, potem trafiłam na komunikację transformującą i, tak poczułam, że, komunikacja jest tym etapem raz z samą sobą, z samym sobą, 2 z drugim człowiekiem, który może ogromnie dużo zmienić. Jeżeli otworzymy się nie tylko na mówienie, które oczywiście też jest ważne, ale ważne jak mówimy, i po co, i z jakiego powodu, ale że bardzo
I bardzo ważną częścią komunikacji jest słuchanie, otwarcie się na słuchanie i usłyszenie. I to były mm, te początki, które doprowadziły do tego coraz głębszego poznawania siebie przez neurolingwistyczne programowanie również, przez mindfulness, który, tak, uratował mi życie, mogę to powiedzieć i pozwolił dużo spokoju, wytwarzać w sobie, bo my to tworzymy, swój świat wewnętrzny tworzymy. No i później kolejne, psychologia pozytywna, praca z duchowością. Metoda nie ma wielkiego znaczenia. No właśnie, bo dajesz dużo tego wsparcia innym. I to, co mówisz, ja to tak czuję wieloma receptorami. Natomiast na pewno łapiesz takie momenty i zastanawiasz się, czy robisz to, co robisz i czy to ma sens. Masz takie momenty, a może nie masz. A może balansujesz? Takie momenty krótkotrwałe się zdarzają, ale, to już nie jest pytanie o sens, bo że to ma sens, ja po prostu czuję całą sobą. Są bardziej pytania o to, jak robić to skutecznie, jak pracować ze sobą, bo to jest bardzo mocno, najważniejszym narzędziem człowieka, który pracuje z drugim człowiekiem, jest ten człowiek. My towarzyszymy. Mówię my, dlatego że ty też, pracujesz z drugim człowiekiem, więc, ja tak to czuję, że my dzielimy się, my towarzyszymy, bo ekspertem od swojego życia jest ten człowiek jest w dobrej wersji siebie, w takiej, w jakiej jest. Jeszcze przytoczę, od innego mojego mistrza, em, bo każdy spotkany człowiek jest dla mnie mistrzem, bo my jesteśmy i w roli nauczyciela czasami, tak, albo jednocześnie i w roli nauczyciela, i w roli ucznia. I tym autorem słów jest, Arthur Ashe, który był pierwszym afroamerykańskim, powiem czarnoskórym z całą miłością, bo, to, czy coś jest poprawne, czy nie, to są tylko etykiety, a to, jak się wyrażamy, z miłością, to jest tak, jak się wyrażamy, mając takie, a nie inne możliwości językowe. I Arthur Ashe przecież wzrastał w czasach rasizmu, a on został mistrzem wielkoszlemowych turniejów tenisowych, przez swoją, mądrą, z poczuciem celu i z poczuciem sensu pracę. I on powiedział, zacznij tu, gdzie jesteś, wykorzystaj to, co masz, zrób to, co możesz. I to jest, uważam, to są naprawdę 3 krótkie zdania, które, jeżeli je przemyślimy, to zmieniają życie. I, to, co jest ważne, to właśnie, żeby mieć poczucie tego procesu w sobie, mieć poczucie, że my to cały czas robimy ze sobą i że wtedy możemy towarzyszyć drugiemu człowiekowi w tej zmianie, w odnajdowaniu siebie, w ukochaniu siebie i też stawiać granice. Czyli w ukochaniu drugiego człowieka nie zapominamy o ukochaniu człowieka w sobie i jak jesteśmy, mm, zmęczone czy zmęczeni, jak czujemy, że ten człowiek na przykład za dużo na nas chce wrzucić, bo tak się też zdarza, to mówimy jeżeli jesteśmy w sobie rzeczywiście, to nasze ciało nam o tym powie i wtedy mówimy: „Stop, to nie jest moje, stop, nie będę nieść twojego, bo to nie o to chodzi, to nie ten wzorzec”. Dokładnie tak jest i to też są te jedne z takich ważnych pytań, które się czasem nam w głowie pojawiają. Czy to, co myślisz, czy to na pewno jest twoje i czy to są twoje słowa, które kołaczą ci się między uszami i to są rzeczy, które gdzieś tam do których trzeba się dokopywać,
też w tym takim ukochiwaniu siebie, zwiększaniu wrażliwości. Natomiast mówisz o tym sensie i ten sens sensu. Jeżeli mogłabyś powiedzieć, co jest u podstaw tego sensu, tego wszystkiego, co robisz, jakie wartości, jakie elementy są dla ciebie kluczowe. One gdzieś tutaj między linijkami i słowami padły. Natomiast W moim ogromnym poczuciu, głębokim poczuciu, stąd właśnie to Be Do Enjoy, i jako fundament We Do Enjoy Academy, em, jest poczucie i o tym też mówi psychologia pozytywna, że naszym naturalnym stanem jest dobrostan. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby cierpieć. Inne stany, w którym jest trudno, one mają to jest pewna informacja, tak samo jak emocje są informacjami. Tak, to jest informacja, którą, jeżeli nauczymy się z powrotem być w sobie, a nie w chomiczym kółku, nie w, takim, realizacji ciągłej realizacji tak naprawdę celów innych ludzi, czy systemów, e, narzuconych na nas obowiązków, powinności, to nie prowadzi do dobrostanu. I tutaj żeby była taka też praktyczna wskazówka, jak się na tym łapać, tak? Czyli ja głęboko wierzę, że naszym naturalnym stanem jest dobrostan, jest miłość do siebie i do drugiego człowieka. Em, że, em, że poczucie sensu, jeżeli pozwolimy sobie poznać w ogóle siebie, nasze wartości, co jest czyli zadając sobie takie pytania: "Co jest dla nas ważne?" To są 3 pytania, które pochodzą z Harvardu, od Tela Ben-Sahara, który prowadził tam, taki, fakultet na biznesowej uczelni, który się nazywał Nauka o szczęściu. Niesamowite, bo to był jeden z najbardziej obleganych, kierunków. I on, jako ćwiczenie, też psycholog pozytywny mówił o tym, żeby zadać sobie 3 pytania, które wymagają oczywiście zatrzymania, chociaż na chwilę, żeby zadać sobie te pytania i żeby sobie na nie odpowiedzieć, tak. Pierwsze to jest pytanie: "Co jest dla mnie ważne?" No, bez tego pytania trudno o dobrostan, trudno o poczucie sensu, prawda? Wtedy jest to bieganie z pustą taczką po placu budowy, bo nie mamy czasu załadować fundamentów, czyli, czy cegieł, z których mamy zbudować nasz dom. Czyli to pytanie: "Co jest dla mnie ważne?", żeby sobie na nie odpowiedzieć. Co tak naprawdę lubię robić? I trzecie: jakie mam mocne strony i kompetencje? Jak sobie odpowiemy tak naprawdę szczerze na te pytania, to, kurczę, napiszemy świetne CV wtedy, em, damy świetną instrukcję obsługi, naszym partnerom życiowym, czy naszym, znajomym, e, będą mogli w końcu nas poznać ludzie, już nie mówiąc o tym, że my siebie samych, co jest najważniejsze, od tej, strony istotnej. I teraz jakie to ma ogromne znaczenie, bo wtedy te osoby, z którym nam nie po drodze, w naturalny sposób usuną się z naszej drogi i znajdą inne osoby, a przyłączą się do nas albo zostaną z nami te osoby, które mają podobne wartości. Czyli, o jakich wartościach ja tutaj powiedziałam? O wartości autentyczności, tak? O wartości, szczerości wobec siebie i z niej wypływającej szczerości wobec innych, o wartości wolności i miłości. I oczywiście z tego biorą się też inne. Szacunek do tego, że jeżeli usłyszymy odpowiedź na te 3 pytania od innej osoby, no to wtedy w tej prawdzie możemy się spotkać. no tak, absolutnie tak. I ja tu bym jeszcze może dodała, że tak łatwo brzmi,
Po prostu zatrzymujesz się, weźmiesz, wypiszesz te wartości, co lubisz robić, w czym jesteś dobry. I tu są te rzeczy, które z jednej strony są bardzo proste, bo my je mamy w sobie, bo wiemy, że one tam są, ale niestety czasami zapominamy. Albo czasami właśnie jesteśmy tak przysypani tym gruzem życiowym, że nie wiemy, czy to jest prawda, czy to nieprawda, jak my się czujemy sami ze sobą, bo to też czasami też nas tak dopadnie. I tutaj to, co mogłabym polecić, to rzeczywiście wtedy to, co mówiłaś na samym początku, bo słuszne jest bardzo i bardzo dobrze, żeby prosić o pomoc. I to jest to, że takie rzeczy wydają się być rzeczami prostymi, czasami one nie są, bo nie jesteśmy w takim, brzydkie słowo teraz padnie, w takim zasobie, żeby te rzeczy po prostu znaleźć. Natomiast do czego zachęcam? By się nie wstydzić, podpytywać. No bo właśnie po to jesteśmy wokół siebie i nawzajem, by się uczyć wzajemnie od siebie. I mentorzy też mają kryzysy, też mają wątpliwości, też mają problemy. I ja to też jasno mówię, że absolutnie tak jest. I jak zapytałaś o kwestię sensu, i kwestię to, jakby ja mam poczucie sensu tego, co robię, to co nie znaczy, że nie mam wątpliwości, że nie przychodzi do mnie ten wewnętrzny głos, e, krytyka, tak, czy z autosabotażysty, czy na przykład, mnie z czasu, zranień, tak. Oczywiście one przychodzą, tylko ja już w inny sposób trochę je zauważam pewnie, e, w danym i to boli. To nie jest tak, że ja latam już nad chmurką i w ogóle już jestem wolna od wątpliwości, zmartwień, żeby była jasność. Nie, to jakbym tak mówiła, to by po prostu przemawiało przeze mnie, ego, które przecież też mam. Absolutnie każdy z nas je ma i ono potrzebuje pogłaskania, powiedzenia: „Ojej, jaka jesteś wspaniała” albo, przytulić cię, tak, i tak, no jesteśmy ludźmi, więc nie udawajmy, że tak nie jest. I że jak, też się zdarza, że, skończy mi się, nie wiem, jakaś współpraca albo wydarzy się coś trudnego w moim życiu osobistym, a wydarza się, to nie jest tak, że zupełnie nie, że czy ja wiem, że pójdą mi emocje, bo czasem tak jest, i powiem coś, czego nie chciałabym powiedzieć. Tak, to też się zdarza. E, Tylko już wiem, że to jest jakaś część i wiem, że ja to mogę zmienić. Wiem, że, jeżeli poszły te emocje, to mogę przeprosić, a jeżeli, pozwoliłam naruszyć jakąś moją granicę, to też mogę to zmienić i mogę powiedzieć: „Kurczę, zrobiłam to, ale teraz właśnie włączam włączam działanie, którym tą granicę uszczelniam, tak? E, któ Włączam działanie, w którym mówię: „Stop, nie, nie, nie chcę siebie naruszać albo nie chcę pozwalać, żeby ktoś moją granicę przekraczał, na przykład przez agresywne zachowanie, czy przez, tak, które się wiąże, no nie wiem, że ktoś próbuje coś wymusić na mnie, tak, czy zmanipulować. No bo to są też tak, takie rzeczy się zdarzają i bywają. Trzeba, mm, trzeba znaleźć odpowiedź też w sobie. Czy to jest tak i jak to jest? A powiedz mi, tak mówiłaś o tym lataniu nad chmurką, e, bo też się czasami wydaje, że jak już jest ktoś, wyjdzie właśnie w ciepłe rejony, a to jeszcze nad morzem, a to już w ogóle jest high life i właśnie stąpanie po piasku i brodzenie w ciepłej wodzie. A jak ciebie Hiszpania przywitała? I jak się w niej masz? I czego w ogóle się nauczyłaś od Hiszpanów i Hiszpanii samej w sobie?
Hiszpania przywitała mnie pięknie. Ja tutaj wyjechałam w 2019 roku, spełniając swoje marzenie właśnie mieszkania tutaj. Natomiast, po pół roku, wydarzyła się pandemia, która bardzo pokrzyżowała mi plany. Zresztą jak nie tylko mnie, tak, ja tu nie jestem wyjątkiem, tylko wielu osobom na świecie, tak. Ja sobie miałam plan, że tutaj, przyjeżdżam, będę robić warsztaty stacjonarne, pokazywać piękne miejsca, mm, zabierać ludzi w taką podróż wewnętrzną, ale też w kulturę hiszpańską, która mówi tranquilo, czyli spokojnie. Jest czas, nie musimy robić, tego, co w Polsce często robimy w pośpiechu, tak, z takim poczuciem, że, już tu natychmiast wszystko ma być a oni mówią: „Nie, no spokojnie, jak nie dziś załatwisz, to jutro, jak nie jutro, to za miesiąc albo za rok", tak? To oczywiście jest coś, co ma co najmniej 2, jak nie kilka różnych oblicz i stron. Natomiast tak, ja to lubię, bo tutaj czuję się dużo spokojniej, i jakby to sprzyjało tworzeniu tego wewnętrznego spokoju. No niemniej jednak, przez właśnie kolejny kryzys, czyli kryzys związany z pandemią, no trzeba było się mocno kreatywnie nagimnastykować, żeby mieć za co żyć. Tak, i to wtedy dotknęło bardzo mocno wiele osób. Teraz mam się dobrze. Wymagało to, wiele pracy, zweryfikowania sposobów na zarabianie pieniędzy również. Nie bójmy się powiedzieć, bo finanse, często są zwłaszcza często, trudno mi powiedzieć, jak jest w innych mentalnościach, ale w polskiej mentalności jakoś tak trudno mówi się o pieniądzach, a finanse są istotnym elementem życia, ponieważ, no, cywilizacji, w kulturze, w której żyjemy, tak, wiele rzeczy, kupuje się, a do kupowania są potrzebne środki finansowe. Natomiast tutaj rzeczywiście, gdzie jest dużo słońca, gdzie jest większa, bym powiedziała, taka, niż na północy, otwartość ludzi, e, jeżeli podejdzie się do człowieka, zresztą takie mam przekonanie, że jeżeli podejdzie się z ciepłem, i z uśmiechem do człowieka gdziekolwiek, no, nie mówimy o jakichś sytuacjach ekstremalnych, że jest to człowiek, który jest po prostu zaburzony, mocno, to naprawdę dużo więcej można zrobić, dużo więcej można wspólnie wykreować. Wtedy tworzą się piękne współprace oparte na partnerstwie, a w partnerstwie, w takim poczuciu: "Ja jestem okej, ty jesteś okej", można dużo więcej dobrego zrobić, również z bardzo pozytywnym efektem finansowym. Mm, I tutaj postawimy kropeczkę. I tak na zakończenie właśnie, jakbyś mogła mi powiedzieć, bo tak jak mówisz, realizujesz różne projekty do poszukiwania samych siebie i poszukiwania talentów i mocnych stron. Masz w koszyczku swoim dużo. Jakbyś mogła powiedzieć, gdzie można Cię znaleźć? Oczywiście tam wszystkie linki wrzucimy w opisie tego odcinka, ale tak chociaż pokrótce. Pytanko, co przed nami? Można poczytać, i posłuchać, bo też mamy trochę tam nagranych materiałów, na monikaskorykow.com. Można znaleźć mój, profil w różnych social mediach, też jako Monika Skorykow. E, także zapraszam serdecznie, bo jest rzeczywiście sporo do poczytania. Mm, Co przed nami? Właśnie teraz zaczęły się, więc jeszcze można dołączyć skrzydła 24 mocy online, więc można dołączać jakby z bardzo różnych miejsc na świecie, ponieważ jest to program online. I to jest program właśnie doskonalenia, odkrycia, używania i doskonalenia swoich mocnych stron. Bo e, ja mówię, jeżeli praktykujemy nasze mocne strony codziennie, to wtedy nasza taka drużyna mocy, która tworzy nasze skrzydła mocy.
Jeśli chodzi o programy stacjonarne, to serdecznie zapraszam na walentynki do Walencji. To jest taki weekend to self-love, dlatego że nasza miłość do innych zaczyna się od miłości, poznania i miłości samej, samego siebie. To jest wyjazd kobiecy. I będzie też współtrenerka, która przepięknie uczy ruchu, bo jest nauczycielką salsy, nauczycielką różnego rodzaju tańców też latynoskich, które też przepięknie pokazują właśnie, jak przepływa energia przez nasze ciało, i to budzi pięknie endorfiny. Zaprosimy tutaj na kolację walentynkową, przy muzyce, i ja pokażę Walencję, którą bardzo kocham i którą już wielokrotnie pokazywałam, więc ją znam. Potem będą też inne wyjazdy, także można się do mnie odzywać, ponieważ organizuję tutaj głównie kobiece warsztaty, ale nie tylko. Będzie majówka, będą warsztaty czerwcowe i na jesieni będzie Majorka. Nie, no to ja widzę, że pani nie puszcza na luz, ale bardzo dobrze, niech się dzieje, niech się zadziewa i życzę ci full bookingu na wszystkich tych wydarzeniach. I tak jak powiedziałam, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja również bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję wam wszystkim i do usłyszenia kolejnym razem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka biznesowego One Woman Show. Jeżeli chciałbyś zadać mi jakieś pytanie, podzielić się swoją historią, a może masz pomysł na współpracę, zapraszam do kontaktu. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego podcastu. Kolejne odcinki już niebawem. Dziękuję i do usłyszenia.